Czarny sport budzi podziw. Czarny rynek zażenowanie. Korzystając z legalnych źródeł, zawsze jesteś na właściwym torze. Zapraszam na film. Tomek Ziętek. A ten film, na który zapraszał Tomek Ziętek, to oczywiście jeden z konkursowych filmów konkursu głównego 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film Żużel w reżyserii i według scenariusza Doroty Kędzierzawskiej ze zdjęciami Artura Reinhardta. Film, na który długo czekaliśmy i doczekaliśmy się. A ja nazywam się Katarzyna Borowiecka i serdecznie witam wszystkich Państwa, którzy do nas dołączyli i na naszym spotkaniu zoomowym dla dziennikarzy i na YouTubie festiwalu, bo tam też można nas oglądać i tam też można naszym gościom zadawać pytania. A nasi goście to reprezentanci zespołu przygotowującego film Żużel. Zacznę może od obsady. Jagoda Porębska na ekranie Roma. Witam. Czy możemy być po imieniu, Jagodo? Cześć. Ja jestem Kasia, bardzo mi miło. Witamy. Karolina Gołębiowska, Dzidzia. Dzień dobry, cześć. Ja jestem zawsze pod wrażeniem wielkim i bardzo jestem rozczulona tym, z jaką miłością Dorota Kędzierzawska nazywa swoje bohaterki i swoich bohaterów. Więc rzeczywiście jak się patrzy na listę tych, którzy się znaleźli w tej historii, to wręcz łza się wokół kręci. Są też z nami jako aktorzy Łukasz Kaczmarek na ekranie Dzikus. Dzień dobry. Witamy serdecznie. I Tadeusz Kostro, czyli cukier ekranowy. Dzień dobry. Dzień doberek. Być może jeszcze dołączy do nas Mateusz Kościukiewicz, zobaczymy, ale jest też reprezentant pionu muzycznego, że tak powiem, Tomasz Gąsowski. Panie Tomaszu, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. I no, ten czarny sport w piosence i w muzyce też tutaj brzmi znakomicie, do czego dojdziemy. Nie ma z nami niestety Doroty Kędzierzawskiej, nie ma Artura Reinhardta, którzy są w głuszy, pozbawieni internetu i pracują nad kolejnym filmem, ale może trochę łatwiej będzie nam rozmawiać o tych sytuacjach różnych, które się wydarzyły na planie. To jest oczywiście historia zanurzona bardzo mocno w sporcie, historia sportowa, ale też historia o uczuciach, o dojrzewaniu, o odkrywaniu siebie, o pokonywaniu pewnych przeciwności. Historia, która się rozgrywa bardzo subtelnie między bohaterami. No, ale to jest też film o żużlu i to jest, jak mówią różne materiały i powtarzają twórcy, pierwszy film właściwie polski od wielu lat o tym sporcie. Więc pozwolą panie, że zacznę od panów, to znaczy od Łukasza Kaczmarka i Tadeusza Kostro, którzy oczywiście tutaj są aktorami, ale też zawodnikami. I proszę opowiedzcie trochę o tym, jak wasze kontakty z ekipą na początku wyglądały, jak to się stało, że się spotkaliście, jak trafiła do was Dorota Kędzierzawska, jak trafił do was Artur Reinhardt. Łukasz, może od ciebie zaczniemy. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. No to zaczęło się tak, że znajomy Artur Urbaniak, któremu bardzo dziękuję, był na torze, to było, gdzie to było? W Ostrowie Wielkopolskim. I tam szukali właśnie aktorów i tak dalej, zawodników i on tam pani Dorotce polecił mnie. No i dzwonili do mnie, namawiali mnie, ja tam za bardzo nie chciałem, jakoś się dałem namówić, no i oto jestem. Ale to jeszcze musisz powiedzieć, jakiego argumentu użyli, że ostatecznie dałeś się namówić. No słyszałem, że będziemy jeździć na motocyklach, no i to wystarczyło. I to wystarczyło. To jest fantastyczna odpowiedź, rzeczywiście. Tadeusz, a w twoim przypadku? U mnie trochę dłuższa historia, bo po prostu mieszkałem też takie brutalne życie seniora, więc taka krawędź, utrata gdzieś tam jakiejś licencji, wejście w jakiś tam mechanika żużlowego i mieszkałem w fajnym mieście, gdzie żużel to jest taka religia, w Lesznie. No i u braci Pawlickich robiłem na mechanika, pracowałem i wtedy gdzieś tam sobie biegałem, szukałem dla żony aktualnej mojej samochód i był taki świetny kibic, że tak powiem, w komisie samochodowym. I właśnie on mnie po prostu do tego gdzieś tam nie poznał i wie, że cierpię, że nie jeżdżę, więc znalazł to gdzieś tam, ktoś mu polecił w gazecie i Autokomis Kruk właśnie mi to polecił, powieźli, na siłę mnie zawieźli i spróbowałem. Żona też mnie do tego trochę namówiła, bo wiedziała, że chciałbym sobie pojeździć za darmo, bo to wiadomo, za darmo sobie można pojeździć i taki był nasz cel. Aktualnie pewnie Łukasz też coś w tym ma podobnie. A że zrobili z nas twarzy i aktorów, no to tak wyszło. No i tutaj następna wyszła jakaś tam przygoda, ścieżka i jakieś wyzwanie.
To jest, Także, ale na pewno jestem zadowolony bardzo, bo fajna praca i wszyscy pracują na jakieś dzieło, a nie tak jak żużlu, że wszędzie konkurencja. bardzo piękne to jest, co mówicie i też właściwie z tego filmu, kiedy państwo będą mieli okazję zobaczyć. A premiera pewnie jest planowana na pierwszą połowę przyszłego roku, myślę, tak bezpiecznie możemy powiedzieć, to też państwo się przekonają, że właściwie z każdego obrazu, z każdej sceny w tym filmie bije ta miłość, którą właśnie Tadeusz i Łukasz wyrazili do jeżdżenia. Ale to dobrze, jeszcze do was oczywiście wrócę, bo różne tutaj historie można opowiedzieć zapewne, ale też chciałabym zapytać Jagodę i Karolinę, bo to dla was też właściwie początek pracy na ekranie, na planie. Oczywiście wiemy też, że to już jakiś czas temu było, ale gdybyście mogły opowiedzieć o tym, jak wy trafiłyście. Dorota Kędzierzawska słynie z tego, że właśnie odkrywa talenty i młode talenty, ale też tutaj na przykład, też może dużo nie zdradzę, ale jeżeli powiem, że się Jacek Hugo-Bader w tym filmie pojawia i ty jako aktor, więc słynie Dorota z tego, że w różnych kontekstach nie pasujących być może na pierwszy rzut oka różne osoby znane skądinąd umieszcza. No ale wy jesteście debiutantkami, więc opowiedzcie trochę o tym, jak ta wasza droga do filmu wyglądała. To może zaczniemy od Romy ekranowej, Jagoda Poremska. No to jest ta rola, no właśnie, tej muzy, tej dziewczyny, która głównego bohatera, też nie mógł być z nami Tomasz Ziętek, ale no jakoś próbuje trochę na inny tor jego życie przeprowadzić. Tak, Mówię tak, enigmatycznie, żeby za dużo nie zdradzać, bo żeby państwu nie psuć później przyjemności oglądania. Jagoda, proszę bardzo. No ja wzięłam się w filmie z castingu. Byłam zakochaną w filmie i teatrze dziewczyną, która zawsze chciała wystąpić przed kamerą i i chciałam zobaczyć się na wielkim ekranie. Przyszłam na casting, poznałam właśnie Dorotę i Artura, no i tak to się zaczęło. A jak ten casting wyglądał? Jak te spotkania wyglądały? To było dużo spotkań, bardzo intensywne były te zdjęcia próbne, czy od razu jakoś Tak, zaiskrzyło hello? między Nie wiem, wami? czy się... Bije. Halo. Halo? Widzimy cię cały czas. Aha, dobrze, bo ja chyba straciłam połączenie na chwilkę. Aha. Tak, mówiłam, że wzięłam się z castingu. No i dosyć stresowałam się tym wszystkim. To było pierwsze takie doświadczenie dużego castingu, tak. No i w sumie nie dużych nadziei w tym nie pokładałam, że się dostanę do premierowego filmu, ale udało się i trafiłam tam jako prawdziwa amatorka. I jakaś przygoda się z tego rozpoczęła. Karolina, a w twoim przypadku jak to było? No ja bardzo podobnie. Ja znalazłam ogłoszenie casting na Facebooku i też nie wiążąc z tym wielkich nadziei wybrałam się, żeby po prostu spróbować swoich sił. No i jakoś zostałam poproszona do kolejnego etapu, na którym już się trochę pewniej poczułam, bo pierwszy to był w moim wykonaniu, podejrzewam, kompletna katastrofa, bo to było w ogóle pierwsze takie doświadczenie przed kamerą. No i jakoś poszło. Potem był jeszcze trzeci casting. No i to, że zaufali mi Dorota i Artur, to naprawdę wielki szacunek dla nich, bo ja sama nie wiem, czy byłabym tak bardzo odważna. To jeszcze w takim razie na moment odchodząc od obsady, panie Tomaszu, pana włączyłabym do naszej rozmowy, a oczywiście znamy pana muzykę doskonale, chociażby z filmów Andrzeja Jakimowskiego. Pan też jest oczywiście filmowcem też, przypominam sobie fantastyczny krótki metraż Baraż, który kiedyś oglądałam nad Wisłą, przy Cyplu, na pokazach plenerowych w Warszawie, a ta współpraca z Dorotą Kędzierzawską, z Arturem Reinhardtem, jak się zaczęła i też no, bardzo specyficzna historia i dużych i różnych, że tak powiem, źródeł muzycznych wymagająca, bo sportowa piosenka się tu pojawia, no ale nie tylko oczywiście, więc proszę trochę o tym opowiedzieć. No to jest, no po pierwsze dziękuję za ten baraż. Wszystkie pokazy krótkometrażowego filmu pamiętam, bo nie było ich wiele, jak wiadomo, także pamiętam ten pokaz nad Wisłą. Tam Natomiast komary bardzo nie przeszkadzały. Tak, świetnie pamiętam, wyglądało. że były komary. Z Dorotą ja na szczęście nie musiałem przechodzić castingu, bo ja bym castingu już chyba nie zdzierżył, nie wytrzymałbym, bym psychicznie nie dał rady.
ale zaczęło się od piosenki. Dorota miała chyba inne plany co do autora muzyki, natomiast poprosiła mnie, czy nie mógłbym skomponować dla niej takiej piosenki, która by towarzyszyła filmowi. I ponieważ ja jakby w różnych stylach się obracam też muzycznych, robiłem muzykę do reklam i to nie jest dla mnie coś takiego, co mnie przeraża, a wręcz dla mnie to jest jakieś wyzwanie, to postanowiłem się tym zająć, ale okazało się, że to nie jest takie proste, dlatego że muzyki takie stadionowe, piosenki stadionowe to przeważnie są bardzo znane hity. Przecież na przykład ta jedna z głównych przyśpiewek to jest Żółta Łódź Podwodna, tak? Czyli utwór, który jest największym hitem światowym. Chyba najbardziej znaną piosenką na świecie. W każdym razie jedną z najbardziej rozpoznanych. No najbardziej, tak. I okazało się, że to nie jest takie proste to zrobić, żeby jakby to było proste, żeby to było wpadające w ucho, stadionowe, a zarazem, żeby nie plagiatować tego, co już jest. No potem było tak, że okazało się, że Janusz Panasewicz jest zaprzyjaźniony z Dorotą, a Janusz bardzo pasuje do sportowych piosenek, jest kibicem sportu, ma ten głos taki rzeczywiście mocny. No i tak powstała ta piosenka Czarny Sport, a przy okazji, ponieważ ja szedłem dwutorowo, jako piosenkę taką rytmiczną, stadionową, a zarazem też skomponowałem drugą wersję piosenki, takiej bardziej właśnie takiego hymnu w stylu Amazing Grace, takiego śpiewanego na stadionie przez samotną dziewczynę, to okazało się, że Żaneta, która grała w filmie, fantastycznie śpiewa, jest wokalistką i ona zaśpiewała drugą piosenkę i Dorota powiedziała, że jedną i drugą bierze, a po naszej współpracy przy tych piosenkach powiedziała, że teraz już sobie nie wyobraża, żeby kto inny pisał muzykę do filmu. No i tak się to potoczyło. I już pan wszedł w tę historię rzeczywiście. To ja może wspomnę tylko, że oczywiście Janusz Panasewicz to jest jedna z tych osób, które Dorota Kędzierzawska kiedyś w swoich filmach umieściła w zupełnie innym dla nich kontekście i to z wielkim powodzeniem. A Żaneta Łabucka rzeczywiście, ta piosenka jest na napisach końcowych i zwraca się na to bardzo uwagę. No i ciekawym jest odkryciem rzeczywiście też, że to właśnie aktorka, która gra tutaj matkę głównego bohatera, śpiewa także tę piosenkę. Rzeczywiście tak jest, tylko rzeczywiście tak jest, że te fragmenty tych piosenek potem się też tak gdzieś przetaczają w linii melodycznej muzyki, bo Dorota, zresztą bardzo, bardzo dużo tam jest różnej muzyki w tym filmie. To oczywiście jesteśmy w takich okolicznościach, jak wszyscy wiedzą i o tym, jak to wszystko brzmi, jak to wszystko wygląda, będą państwo mieli się okazję przekonać. Być może w trakcie zapowiadanej przez dyrekcję festiwalu, repliki festiwalu w różnych miastach Polski, kiedy już kina zostaną otwarte. Nie mogę się doczekać, żeby państwo już też mogli te filmy zobaczyć. A teraz do aktorów naszej reprezentacji, obsady. Tak mieszam porządki sportowy i filmowy, żeby jakoś wszystkim tutaj oddać honor. Opowiedzcie trochę o swoich bohaterach. Co to są za ludzie? Może zacznijmy od Jagody, bo to jest rzeczywiście... Tutaj też nie ma Tomka, więc poprosiłabym ciebie też, Jagoda, o to, żebyś opowiadając o Romie, kim ona jest, nie zdradzając oczywiście za dużo ze szczegółów fabuły, ale też opowiedziała trochę o tej relacji z głównym bohaterem, z tym Lową, mistrzem, gwiazdą stadionów i chłopakiem zwykłym też z drugiej strony, który ma swoje problemy. Tak. Romka w ogóle wydaje mi się bardzo podobna do mnie, więc łatwo było mi się z nią utożsamić. Łatwo było mi wejść w ogóle w tą rolę. Ona jest dziewczyną taką cichą wodą. Z pozoru bardzo cichutka, nie odzywa się za bardzo, gdzieś tam sobie przemyka obserwuje sytuację, no i później jakoś działa na własną rękę, próbuje coś zdziałać, ale właśnie na swój sposób. Tak. No i właśnie relacja Lowy i Romy jest bardzo nietypowa, bo można by pomyśleć, że taki chłopak, gwiazdor, idol nastolatek i wszystkich fanów żużla mógłby mieć każdą dziewczynę, a nie taką niepozorną, też dosyć biedną, pracującą, która musi pracować na siebie, zarabiać. Tak, no więc to jest dosyć niezwykła historia miłosna,
ale też ta relacja dużo daje im obojgu. Oni, no, szczególnie Lowa znajduje taką drugą twarz, jakby swoją taką emocjonalną i wrażliwą. Dzięki Romie, dzięki tej ich relacji. Mhm. Dziękuję bardzo. Karolina Gołębiowska, w twoim przypadku to jest postać tajemnicza, więc też tutaj musimy trochę znowu zachować te tajemnice, ale co możesz o Dzidzi powiedzieć? Właśnie, chciałem ją ostrzec. Mikrofon. Nie słyszymy. Musisz chyba włączyć mikrofon. Jeszcze widzę to czerwone. O, teraz powinno być słychać. Dobra, przepraszam, Dzięki, myślałam, że to Tadeusz. przepraszam. No więc mówiłam, że Dzidzia jest trochę przeciwieństwem Romy. Jest takim rozwydrzonym dzieciakiem, który nieraz pewnie będzie Lizę denerwował. Na pewno gdzieś tam denerwuje Lowę i no, on stara się objąć ją jakimś takim braterskim porozumieniem, stara się ją ogarnąć, ale nie jest łatwo. Tutaj też bardzo pomogła mi charakteryzacja i cała ekipa zrobiła świetną robotę, ponieważ wyglądam zupełnie inaczej niż codziennie, więc ja mogłam się totalnie odciąć od tego, kim jestem i sobie wykreować, a przynajmniej spróbować wykreować jakąś taką wizję w swojej głowie i tak za tym podążać. No mam nadzieję, że widzowie poczują to, co ja gdzieś tam chciałam przekazać. No ale myślę, że będę gdzieś tam najbardziej chyba denerwowała pod skórą ludzi, więc... Też mi się tak wydaje. To jest właściwie, właściwie masz prawo tak podejrzewać, ale to jest też charakterystyczne właśnie, że ta bohaterka no, niesie pewne rozwiązanie fabularne również i nic więcej nie mogę powiedzieć. A jeśli chodzi o Dzikusa i o Cukra, to są postaci grane przez was, Tadeusz, Łukasz. No właśnie, wyście podchodzili do tego jako do zadania aktorskiego, czy rzeczywiście, jak rozmowy z Dorotą wasze wyglądały i jak wy się na planie odnajdowaliście? Bo to przecież nie tylko są sekwencje sportowe, ale no, Cukier ma bardzo trudne sceny, można powiedzieć. No jest to postać ważna w tym filmie. Kogo teraz? O Łukasz Cukrze. jesteś? O Cukrze, czyli Halo? Tadeusz. Teraz ja. Dobrze. No tak, pierwsza nawet scena moja była chyba najbardziej emocjonalna. I rzucony na głęboką wodę. Ogólnie była już rezygnacja, ale jak zobaczyłem te biedne miny wszystkich w filmie, wszystkich, no to nie opuściłem rękawic. No i walczyliśmy. No. Ja mam bardzo taką małomówną tą rolę, ale właśnie tak jak pani zauważyła, dużo jakichś tam emocjonalnych jakichś gestów trzeba było z siebie wydusić w ten sposób. No to bardzo się cieszę, że się udało i że rzeczywiście Dorota Kędzierzawska tutaj... Jak ta praca wyglądała? Rozmowy, dużo dubli, powtórki? Że tak powiem, no nawet nie było, że tam... Aczkolwiek ja jestem bardzo w ogóle tym wszystkim zadziwiony, bo mi się wydawało, że tak aktorstwo to nie aż tak bardzo pracowite. A tu się okazało, że musieliśmy po te 12 godzin czasami koczować, tak? Gdzieś tam na zawołanie od razu być, tu poprawka, tu parę razy, wiele razy i to tak trwało i ciągło się dniami. Ja nawet nie chcąc raz pobiegłem i okazało się, że jestem cukier do kawy, a dziewczyny mnie przygotowały. Także różne były sytuacje. Ale, że tak powiem, super, naprawdę fajnie, bo fajna atmosfera, każdy się ratuje. Tak jak mówię, tworzyliśmy dzieło i wszyscy się nad tym skupiali, żeby to żużlu jest całkiem inaczej, bo wszyscy rywalizują i jest zawsze jakiś tam problem, a tutaj było fajnie wszystko. Łukasz, a u ciebie jak to wyglądało? Łukasz Kaczmarek, jak ten dzikus się rodził u ciebie? Też włączamy mikrofon.
O, teraz Jestem. słyszymy. Mhm. Generalnie no to co, ja grałem siebie tak naprawdę, bo jestem na co dzień takim trochę dzikusem. To był taki może mój styl troszkę. No i starałem się podejść do tego na luzie i robić to, co mi mówiła pani Dorota i to, co pisał scenariusz. Czasami go tam troszkę zmienialiśmy. Zobaczymy. Żeby go dostosować do tego, na przykład jeśli chodzi na przykład o język, coś takiego było, że musieliście trochę przerobić jakieś kwestie na to, jakim językiem rzeczywiście się mówi wokół toru? Czy jak to było? No tak, pewne sugestie tam wprowadzaliśmy, jeżeli chodzi o takie slang bardziej żużlowy, żeby kibice żużla dobrze nas rozumieli. A my potocznie się tak komunikujemy, czy to na zawodach, czy tam jako mechanicy, także wprowadziliśmy trochę tego do filmu i trochę takich nowinek. Jasne. A opowiedzcie też trochę o tym, w jaki sposób, bo to już jakoś wcześniej słuchy docierały, jak wypytywaliśmy, zanim film został skończony, Dorotę Kędzierzawską, Artura Reinhardta, gości corocznych festiwalu przecież z Polską Światłoczułą, o to, jak te prace wyglądają i tak dalej, że te relacje między wami, żużlowcami, sportowcami, zawodnikami, a aktorami, którzy wcielali się w rolę też zawodników, czyli Tomasz Ziętek, Mateusz Kościukiewicz i jeszcze parę nazwisk. One były bardzo przyjacielskie i właściwie, że Tomasz Ziętek wszedł bardzo mocno w waszą grupę, no ale też musiał od was się sporo nauczyć. Opowiedzcie trochę o tym, jak tutaj od tej strony to wyglądało. Jak sobie radził? O, może w ten sposób zapytam. Łukasz? Bo ty miałeś oczywiście, to jest rola, która cały czas jesteś praktycznie z Tomkiem, jeśli chodzi o te zdjęcia, właściwie z Lową, jeśli chodzi o te zdjęcia, które dotyczą, te momenty, które dotyczą zawodów. No tak, generalnie Tomek pomagał nam bardziej podejść do tego aktorzy, że tak to powiem, a my mu tam pomagaliśmy kwestie takie bardziej żużlowe, czy tam pozycje, jak przyjąć na motocyklu i tak dalej, także wydaje mi się, że my się nawzajem uzupełnialiśmy, byliśmy jednym takim teamem i naprawdę się zżyliśmy i ja czułem się na tym filmie, jakbym był wśród swoich rówieśników i moment się wszyscy połapaliśmy i byliśmy tak naprawdę jedną drużyną. Tak mi się wydaje. Tadeusz, a ty jak oceniasz zaangażowanie aktorów? Nie no, no super, na pewno profesjonalne podejście i że tak powiem, tak pani to wcześniej określiła, to naprawdę Tomek nie miał dużo tych podejść do kamery, tylko ten, ale też na pewno się też oddawał serce temu, bo dużo rzeczy zauważył i chciał powtarzać i zrobić to tak, żeby było na jego doświadczenia, o tak powiem. I też dużo też tam w mojej kwestii też doradzał, bo tak jak mówię, byłem rzucony na głęboką wodę i miałem jakąś trudną scenę, to Tomek gdzieś tam mówi parę oddechów i idziesz, nie? I dlatego to się wszystko tak poudawało, że no, mieliśmy super atmosferę i wyszło. A powiedzcie, gdzie powstawały zdjęcia? Najpierw zapytam o te obiekty sportowe, gdybyście mogli tutaj Tadeusz i Łukasz opowiedzieć, w których miejscach dokładnie, na których stadionach? Generalnie to byliśmy w Tarnowie, Częstochowie i w Rzeszowie. Takich obiektów stricte żużlowych, także to tam. A z drugiej strony uliczki malownicze, kamienice bardzo fotogeniczne i oczywiście z talentem właściwym Arturowi Reinhardtowi sfotografowane. To tutaj patrzę, Jagoda, na ciebie, bo ty się pojawiasz w tych obiektach i też oczywiście Karolina się pojawia w tych obiektach. To był z kolei przemyśl, prawda? Bo jak wspominacie te zdjęcia? Muszę też tutaj tak trochę zapytać. Bo... Artur dobrze to przemyślał. Tak, to prawda. Tak mam wrażenie, że już on chyba tak ma. O tych zdjęciach przemyślu, o tych zdjęciach poza obiektami sportowymi, ale też Jagoda, ciebie muszę zapytać o zdjęcia, no jednak na obiekcie sportowym, bo basen można zaliczyć do takiej kategorii, a ty miałaś tam no dosyć trudne sceny podwodne, sceny z pływaniem i to właściwie od tego się też film zaczyna, ale nie wiem, czy to była pierwsza scena, którą kręciliście, na pewno nie, więc jakbyś mogła też sobie przypomnieć teraz twoje wejście jako debiutantki absolutnej w ten film, na plan, pierwszy dzień, emocje, które temu towarzyszyły, no i ta zawodowa ekipa, która czegoś od ciebie oczekuje. Tak, basen nie był pierwszym dniem naszych zdjęć.
ale jak wspominam pierwszy dzień na planie, no ogromne nerwy. Myślałam, że zemdleję przed pierwszym klapsem. Naprawdę stres był okropny, ale magicznie naprawdę po pierwszym ujęciu wszystko minęło. Wszyscy byli tak cudownie mili i dostałam tak duże wsparcie od Tomka, z którym miałam swoje pierwsze sceny, od Doroty i Artura, że naprawdę poczułam się jak w takiej wielkiej rodzinie po prostu na planie. Tak, więc później jak już oswoiłam się z kamerą i z całą ekipą, z stylem życia na planie, no to faktycznie basen był takim, no jednym z większych wyzwań na tym filmie, szczególnie właśnie te sceny podwodne, bo też pierwszy raz zostałam wrzucona w taką sytuację. Tak, no Wrzucona też do wody jesteś i tutaj też za dużo nie zdradzam, ale jest taka sytuacja też w tym filmie. Tak, dokładnie. Więc no też to było męczące fizycznie, no bo faktycznie ten 12-godzinny plan, no i tam 6 godzin w wodzie po prostu. Więc było to wyczerpujące, no ale też była to jakaś frajda, nie? No coś po prostu innego i ciekawego działo. No więc ten czas mijał strasznie szybko na planie. Karolina, a możesz trochę opowiedzieć też o tych miejscach, w których bo jak długo trwały zdjęcia? 60 dni, czy ja dobrze gdzieś wyczytałam? I no ty w Przemyślu głównie chyba z twoim udziałem zdjęcia się odbywały, prawda? Zdjęcia głównie tak, chociaż ja bardzo chętnie wracałam na plan, nawet jak nie miałam dni zdjęciowych, więc faktycznie śledziłam ekipę i byłam takim ich duchem. Pojawiałam się znikąd i nieproszona, ale zawsze było fajnie. No więc ja najmilej oczywiście wspominam Przemyśl, no bo tam byliśmy też najdłużej jako ekipa zakotwiczeni i też chyba tam najbardziej się zgraliśmy. Wiele tych chyba mogę powiedzieć nawet przyjaźni, no bo tak jak z Jagodą czy z Żanetą, to te znajomości trwają i mam wrażenie, że są głębokie do dzisiaj, mimo że dużo rzeczy się gdzieś tam u nas wszystkich pozmieniało w tym czasie. Niektórzy, tak jak Tadzio, chciałam powiedzieć, już i za mąż, ale... Ożenili się zapewne. Tak. Niektórzy mają dzieci, a jednak gdzieś tam to wszystko... gdzieś tam to wszystko trwa i jest nadal silne, więc dla mnie dużym zaskoczeniem na plus była właśnie taka rodzinna atmosfera, którą Dorota i Artur stworzyli na planie. Też mam wrażenie, że ludzie, których dobrali do ekipy, no wszyscy byli bardzo zaangażowani, ale też pozytywnie nastawieni do projektu i też dawali nam dużo otuchy, przynajmniej mi dawali dużo otuchy. Zawsze jak schodziłam z planu mówiąc, że o Boże, mogłam zrobić coś lepiej, to reakcje były wręcz przeciwne, mi, że super, naprawdę, lepiej się nie dało i tak dalej, więc no to dodawało mi przynajmniej dużo siły i wiary w siebie, co było gdzieś tam potrzebne. Ja pamiętam, jak Jagódkę, jak spotkałyśmy się na planie pierwszego dnia, obie takie zestresowane, że tutaj też są profesjonalni aktorzy, no bo Tomek, no bo jak będziemy od nich odstawać i pamiętam, jak to przełamanie minęło, jak Jagódka przyszła do mnie taka zupełnie wylusowana po tych pierwszych scenach i mówi, że nie, daj spokój, jest w ogóle super. Podbiłam oko Tomkowi, ale reszta poszła już zupełnie jak spłatka. Rzeczywiście pierwszego dnia mieli taką scenę, jeśli mogę zdradzić Jagódkę. Mogę. To tam właśnie... Przy odgrywaniu jednej ze scen zdarzyło się tak, że Jagódka właśnie trochę podbiła oko Tomkowi. No ale może potrzebne było takie przełamanie, bo potem rzeczywiście ich znajomość stała się głębsza i jakoś już poszło. Tak można powiedzieć też było ze mną. Po takich ciężkich przeżyciach zazwyczaj się pogłębiają znajomości, rzeczywiście. Panie Tomaszu, a chciałam zapytać jeszcze o ten proces powstawania muzyki. To się jakoś odbywało równolegle do zdjęć? Czy ta piosenka powstawała... Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o ten film, to wszystko też zostało wydłużone przez efekty specjalne użyte tutaj i to mnóstwo czasu zajęło i mnóstwo pracy, ale proszę opowiedzieć trochę o tym samym procesie ilustrowania muzyką tego filmu. Dorota długo montowała film też. Dorota sama montuje i pewne rzeczy sprawdza bardzo dokładnie.
co działa, co jak działa. I ja się włączyłem na etapie takim, że to w zasadzie miał być hymn, który miał być promocyjnym, jakimś takim hymn żużlowców, tak? Jakby coś takiego, takie było zadanie. I potem... Ja wręcz, przepraszam, że panu wchodzę w słowo, oglądając film, myślałam, że to jest autentyczna piosenka, która też jest śpiewana na stadionach, więc... Takie miało być zadanie, żeby ta piosenka była puszczana na stadionach. To wtedy byliśmy w czasie, rozmawialiśmy w momencie, kiedy pełną parą wszędzie były rozgrywki żużlowe, tak? Teraz tego nie ma, więc nie ma kibiców na stadionach. To wszystko jakby inny moment był. I to było takie było zadanie, żebyśmy zrobili hymn, piosenkę, która będzie promocyjna jakby do filmu. I potem nagle Dorota, która tę piosenkę miała, zaprosiła właśnie mnie do współpracy i nagle pokazała mi, że w pewnych momentach filmu wstawiła tę piosenkę. Potem to się jeszcze trochę zmieniało, ale piosenka miała nie być na początku muzyką w filmie. I dopiero potem, kiedy powstała właśnie jakoś tam Dorota, to zaczęła tego używać. No a potem, jak już dostałem propozycję pisania muzyki od początku, no to zaczęły się kolejne zadania, tak? Jechaliśmy do Pragi, nagrywaliśmy z orkiestrą praską fragmenty muzyki, zresztą świetnie grającą orkiestrą i kapitalnie, no to ja zawsze bardzo często w swoich muzykach do filmu korzystam z talentu trębacza Roberta Majewskiego, wybitnego polskiego trębacza, który powinien być na świecie gdzieś znany na najwyższym topie. Tak się życie jego potoczyło, kariera, że jakoś nie jest, ale to jest przypadek moim zdaniem. I była taka sytuacja, kiedy właśnie Robert przyszedł do studia, u Rafała Paczkowskiego nagrywaliśmy fragmenty muzyki. Nagle pojawił się Robert z taką teczuszką, z tym fligelhornem, wszedł, powiedział dobry wieczór, przedstawił się, po czym wszedł do tej reżyserki, zagrał i ja zobaczyłem, jak Dorocie się robią takie okrągłe oczy. Ja potem mówię, jakbyś jeszcze mógł tak zagrać, jeszcze mógłbyś tak zagrać. On to wszystko zrealizował, wszystko razem trwało 20 minut, pół godziny. On wyszedł i mówi w porządku, a Dorota pokiwała, ja pokiwałem, to dobranoc, to ja muszę lecieć, do widzenia. No i tak to się odbyło, te właśnie dźwięki fligelhornu, które towarzyszą najbardziej emocjonalnym scenom filmu, no to jest właśnie ten Robert Majewski. I te 20 minut kluczowe w studiu. Tak, dokładnie. I to jest także wybitny muzyk i wybitny talent i coś takiego, co właśnie, czego nie można kupić za żadne pieniądze ma ten człowiek. Jeszcze chciałam was wszystkich właściwie zapytać o to, czy mieliście już okazję zobaczyć film. Może powinnam była od tego zacząć, bo to jest kluczowe pytanie. Ale no, nie wszyscy jeszcze widzieli, ale czy wy już widzieliście i ewentualnie, jeśli tak, to jakie emocje wróciły przy oglądaniu? Ja nie widziałam, to od razu może powiem, co to będę z głowy. Ja widziałam taką pierwszą składkę, bardzo taką prototypową jeszcze, bez muzyki, bez efektów, taki pierwszy montaż. No i to były ogromne emocje. Po pierwsze właśnie z każdą sceną wracały wspomnienia z planu, z kręcenia każdej sceny, wszystko nagle sobie przypomniałam. No więc nie mogę się doczekać, jak zobaczę pełną wersję filmu, bo to też będzie na pewno niesamowite przeżycie. To, tak? My z Łukaszem milczymy, bo jesteśmy dżentelmenami. Były pierwsze kobiety. Teraz. Tak. To dawaj, Laska. Ale mieliście okazję coś zobaczyć już? My też widzieliśmy ten właśnie prototyp, o którym mówi Ja Jagódka. widziałem cały film. Więc bo ty masz mocny marketing, bo w Gorzowie to duża konkurencja jest reklamowa. Tak. Bartek z Marzlik oglądał ten film, żeby wydać swoją opinię na ten temat. No i pani Dorota z panem Arturem przyjechali do miasta. No i miałem okazję razem z nim obejrzeć ten film. Także był praktycznie gotowy. Jak wrażenia? No dziwnie się ogląda samego siebie na ekranie i tak dalej, ale tak jak poprzednicy mówili, wspomnienia wracali, to wszystko takie było, taki szok, nie? Także zobaczymy, jak to będzie. To rzeczywiście musi być niesamowite wrażenie. A jeszcze chciałam, Tadeusz, Łukasz, was dopytać, czy wyście mieli okazję uczestniczyć w tych zdjęciach w hali we Wrocławiu, które
które były przygotowywane pod efekty specjalne, bo tu rzeczywiście bardzo dużo pracy zostało włożone w to, żeby to doświadczenie, oczywiście to wy jesteście tylko w stanie stwierdzić, jak to ostatecznie wygląda i czy widz będzie miał szansę wczuć się w to, co czujecie na torze, na stadionie, ale czy uczestniczyliście w tych zdjęciach, czy to już były kaskaderskie tylko zdjęcia? Dzikusek. Ja byłem w tym Wrocławiu. Z tego co pamiętam 2 albo 3 tygodnie spędziłem właśnie w tym studiu i kręciliśmy tam wszystko. Także byłem i naprawdę było ciężko to zrealizować, bo oczekiwania były duże, no i ciężko było się w to wszystko wcielić, nie? Bo jak jechać na motocyklu, którego nie ma i był kawałek ramy, siodełko bez kół, to naprawdę wielki szacun dla ludzi, którzy to montują i to robią, bo to naprawdę jest kawał roboty. A cukier był, czy nie? Pytam Tadeusza oczywiście teraz, czy cukier jeździł tam we Wrocławiu? Nie. Znaczy do kawy był. Do Nie. kawy wedle życzenia. Miałem blisko, ale mnie nie było. Rozumiem. Akurat. A jeszcze gdzieś wyczytałam, Artur Reinhardt opowiadał, że przed wami jeździł quad z kamerą? Było coś takiego? Dokładnie tak było. Łukasz, opowiedz, jakie to było wrażenie, bo to przy takiej szybkości, jaką osiągacie, przy tej prędkości, to rzeczywiście tutaj bardzo wszystko to musiało być mocno dopracowane, żeby nic się nie wydarzyło. No tak, ten quad to generalnie było bardzo duże utrudnienie dla nas, bo motocyklem żużlowym się jedzie płynnie jadąc szybko, no a ten quad blokował nas, musieliśmy hamować. Przez to było dużo ciężej, ale na pewno było dużo frajdy, dużo dubli, czyli dużo jazdy i mam nadzieję, że spodoba się to oglądającym film, a my mogliśmy tylko czerpać radość z jazdy i po prostu się dobrze bawiliśmy. Bardzo piękna to jest puenta naszego spotkania. Ja myślę, że widzowie też będą mieli radość tutaj z otwarcia tych światów dwóch tak naprawdę, bo z jednej strony mamy ten piękny, delikatny, przepełniony wrażliwością Doroty Kędzierzawskiej i Artura Reinhardta świat rodzącej się znajomości między Lową a Romą, a z drugiej strony mamy ten sport, którego nie widzieliśmy w takiej postaci na ekranie w Polsce nigdy. Więc dużo emocji przed Państwem, przed którymi seans tego filmu jeszcze, więc czekamy na premierę. I bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie na 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jagoda Poremska. Machamy tak rytualnie na pożegnanie, żeby było wiadomo, że się żegnamy. Karolina Gołębiowska, ekranowa Dzidzia, Tadeusz Kostro, Cukier, Łukasz Kaczmarek, Dzikus i autor muzyki Tomasz Gąsowski. Bardzo Państwu dziękuję. Czekamy na taką premierę, żebyśmy mogli się spotkać wszyscy osobiście i z całą ekipą jeszcze ten film przeżyć i żeby te emocje wróciły z pełną siłą. A my jeszcze oczywiście, jeśli chodzi o spotkania z twórcami filmów konkursu głównego 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, wrócimy też do Państwa i na Zoomie, i na transmisjach YouTube'owych. Do zobaczenia.